Mhm. A czy miałbyś jakiś taki 2-3 porady dla venture builderów? To jest taka nowa kategoria, która właściwie szerokim echem została usłyszana po wpisie w Forbesie, po artykule w Forbesie z 2 miesiące temu, kiedy pojawił się jakaś taka pierwsza próba zdefiniowania, zestawienia najlepszych inwestycji, tak, tych venture builderów. Tam się pojawił Daft Code, chyba Tar Heel Capital i właśnie Divante. I to było ocenione w dosyć rozsądny sposób, w takim sensie, że tylko były pod uwagę brane te transakcje, gdzie nastąpiła kolejna runda, tak? I jakby wartość tej kolejnej rundy była istotna. No bo to, że ktoś zainwestował pieniądze, to fajnie, ale tylko jeśli pojawia się ta kolejna runda, to jest uwiarygodnienie tego, że ktoś faktycznie chce w to dalej inwestować. I ciekaw jestem, jak ty w tej kategorii odnajdujesz biznes, co byś radził tym, bo jedną z takich spółek jest moja Escola. My też mamy 4 spółki zależne, jedna z nich jest dość dobrze zarabiająca. Zresztą w pewien sposób biznesowo podobna do View Storefronta, bo jest to headlessowy, ale LMS, czyli Learning Management System, też headlessowy, już na około 1 000 000 zysku zrobił w pierwszym roku działalności, także też bardzo duży tu potencjał widzę. I dlatego pytam cię też personalnie, prezesa, jak ty widzisz potencjał rynku venture buildingu? Czy to zawsze musi się skończyć wyekstrahowaniem spółki, czy może, jak niektórzy też widzą, można to rozwijać wewnętrznie? Od czego to zależy? Wiesz co, no zawsze, tak jak to chyba, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie? Że jakby każda sytuacja jest inna, więc tutaj nie da się stworzyć jednego scenariusza, który zawsze będzie idealnym scenariuszem. Już abstrahuję od tego, jaki jest twój biznes, jaki jest twój biznes model, bo to też ma znaczenie, ale też no, są jacyś udziałowcy, tak? Jeżeli jest tylko jeden udziałowiec czy jeden akcjonariusz, no to jest oczywiście łatwiejsze i możemy wtedy wykreślić z tej listy decyzyjnej potencjalnych wpływów na to, czy to ma taki, a nie inny kierunek, czy takie inne szanse, ten element, że jeszcze wszyscy akcjonariusze muszą się zgodzić co do kierunku, w którym to ma podążać. Natomiast jeżeli jeszcze oni są w tej układance, no to się staje jeszcze trudniejsze w tym wszystkim. I teraz ja akurat nie czytałem tego artykułu generalnie przez ostatnie parę miesięcy, to niewiele miałem czasu na to, żeby cokolwiek czytać, bo w większości czasu byłem na różnych kolach międzynarodowych, ale wiesz co, czy jest taki, wydaje mi się, że jest taki moment, gdzie oczywiście to teraz też pytanie, co jest tą czapą kapitałową, bo jeżeli czapą kapitałową jest spółka, która rzeczywiście ma nieograniczone możliwości generowania gotówki, czyli spółka produktowa, która ma kolejny jakiś produkt w środku, to pewnie to jest prostsze. U nas to było o tyle trudniejsze, że spółka usługowa ma produkt. Tak? To w ogóle nie jest bardzo proste do połączenia, bo niewiele jest takich spółek usługowych, które są w stanie wydevelopować z sukcesem produkty. Więc to też jest jakaś tam unikalna umiejętność, którą Divante na etapie swojego wzrostu od początku uzyskało. Ale jeżeli jesteś w stanie generować ten wystarczający cash na to, żeby ten produkt rósł, no to możesz to robić w środku. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcesz działać, żeby to rzeczywiście było wielkim sukcesem, no to musisz zawsze myśleć globalnie. No, a jeżeli chcesz myśleć globalnie, to te środki są potrzebne dużo większe niż te, które jesteś w stanie wewnętrznie generować. Jeżeli mówimy o firmach tej skali, jaką jest Divante czy Escola, więc wyjście i popatrzenie na rynek zagraniczny zawsze jest dobrym rozwiązaniem, wydaje mi się, dlatego że to ci daje też perspektywę innych inwestorów, którzy dołączają. Oni ci pomagają, bo im zależy na tym, żeby ta twoja inwestycja rosła. To już nie tylko tobie zależy, ale zaczyna zależeć wielu różnym stronom na to, żeby ten sukces się pojawiał. Nie ma też takiego ryzyka konkurencyjnego, no bo jeżeli rzeczywiście jesteś w niszy czy w obszarze, który jest z wysokim potencjałem, to nawet jak tych konkurentów w tej chwili nie ma, to oni za chwilę się pojawią. I pojawią się pewnie dobrze sfundowani, więc jeżeli ty nie będziesz miał jednocześnie dużych środków na to, żeby inwestować, to zaraz cię przegonią. Więc patrząc na to z tej perspektywy, to można zaczynać rzeczywiście tego typu rzeczy wewnątrz. To jest na pewno, jeżeli organizacja jest na to oczywiście otwarta i potrafi to robić, to jest jakiś dobry pomysł na to, żeby to zrobić efektywnie w miarę.
no bo często też się rozbijamy o to, że stawiamy nową strukturę, żeby coś zrobić od samego początku i ta biurokracja i te wszystkie rzeczy, które się pojawiają na początku, to już zabijają całą chęć tego, żeby dalej to mogło się rozwijać, więc to może nie jest najlepszy moment, żeby startować zawsze każdy pomysł na osobnej spółce od samego początku, ale faktycznie trzeba wyczuć dobrze ten moment, kiedy rzeczywiście trzeba ten ZCB już wydzielić, przenieść i pokazać tym ludziom, że już są sami odpowiedzialni. Oni oczywiście też muszą urosnąć odpowiednio, no bo wiadomo, że często inwestujemy w bardzo młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia biznesowego i trzeba im dać szansę, żeby się tego nauczyli, żeby dojrzeli w ogóle do tej roli, którą mają mieć, czyli współudziałowców, współzałożycieli tego nowego podmiotu, który zostanie wydzielony ze spółki, której powstawał na samym początku. Więc z mojej perspektywy zawsze to jest dobry kierunek, bo jeżeli to ma być globalne, to potrzebuje dużego finansowania, a to zawsze wsparcie z funduszy, które w tej chwili mają bardzo dużo pieniędzy, nie oszukujmy się. Mój kolega z zarządu mówi, że znowu przy jakiejś tam rozmowie ktoś mu powiedział ostatnio, że jeżeli lodowce będą się topiły w najbliższych latach, to nie dlatego, że będzie globalne ocieplenie, tylko że dlatego, że jest tak dużo pieniędzy na rynku, które szukają ujścia, że to będzie topiło. Po prostu temperatura tego naporu środków finansowych będzie topiła lodowce. No i coś w tym jest rzeczywiście, no widać, że tych pieniędzy jest ogromnie dużo i dlatego też te waluacje i te mnożniki tak szybują. To jest to, o co pytałeś wcześniej. Więc jeżeli masz naprawdę dobry pomysł i potrafisz to sprzedać, jeżeli do tego jeszcze złożysz dobry zespół, który jest w stanie to frontować, no to może być success story. Na pewno teraz jest na to bardzo dobry moment. A jeżeli to jest jeszcze w jakikolwiek sposób zapięte o e-commerce w dzisiejszych czasach, to zdecydowanie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu. No e-commerce i e-learning to są w ogóle też zbieżne tematy, bo oba na pandemii wystrzeliły w kosmos. Nie? Więc dokładnie. Tutaj jest dużo podobieństw i technologicznych. No, z tym, że e-commerce akurat technologicznie jest bardziej zaawansowany, ale